Witam, w tym filmie zapraszam na wycieczkę rowerową do Sochaczewa, a konkretnie do zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie. Trasę, która liczy około 80 km, pokonam na rowerze Feldbron 60. Kupiłem go na początku lutego. Już troszkę na nim pojeździłem. Zrobię o nim osobny film, bo w internecie jest mało materiałów, a po polsku chyba w ogóle nie ma materiałów, jeżeli chodzi o filmy na przykład na YouTube. Wyruszam około 16 z Błonia. Mam nadzieję, że na trasie nie będzie żadnych niespodzianek, że nie będzie żadnej gumy. Mówiłem o gumie, bo zeszły weekend złapałem pierwszy raz na tym rowerze. Małe szkiełko weszło w tonę, co zanta. Nie zdarza się zbyt często. Ogólnie na rowerze Feldbron 60 jak do tej pory jeździ mi się bardzo przyjemnie i wygodnie. Cudowna pogoda dzisiaj. Początek długiego weekendu, najdłuższego weekendu nowoczesnej Europy. Troszkę zszedłem z kursu, tylko dlatego, żeby zobaczyć OSP Stare Gnatowice. Kultowe miejsce, znane w okolicy, szczególnie z zabaw disco polo. Miejsce to wielokrotnie nawiedzał sam Zenon Martyniuk. Na tym parkingu nieraz odbywały się walki rodem z MMA, a nawet czasem na sztachety. Sam nieraz tu się bawiłem, dlatego to taka troszkę sentymentalna podróż, jeżeli chodzi o zejście z kursu. Typowy mazowiecki krajobraz, praktycznie zero cywilizacji, ale jest rzepak. W tym momencie, w tych czasach nie mieć fotki w rzepaku to tak jak nie być na fejsie. Jestem już blisko celu. Jestem w Sochaczewie, tak wygląda rynek. Aktualnie zamek w Sochaczewie to są ruiny, ale jeszcze w XVIII wieku wyglądał tak. Został zniszczony w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Zamek został wybudowany na wzgórzu w XIV wieku. Był siedzibą książąt mazowieckich. Tak jak mówiłem, został zniszczony w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Informacji, które znalazłem w internecie, to jeszcze można powiedzieć, że w 1277 roku odbył się tu zjazd książąt i możnych z Mazowsza. Być może w tym miejscu istniała jeszcze wcześniej jakaś warownia, być może drewniana. Według informacji internetowych w Sochaczewie miał umrzeć król Bolesław Krzywousty. Przejechałem dotychczas dystans około 35 km. Do domu w tym momencie zostało 45. Będę wracał troszkę inną trasą. Rzeka Bzura i plaża. Bardzo fajnie zagospodarowany teren w Sochaczewie. 46 km. Właśnie dojechałem do skrzyżowania z trasą 50 Sochaczew-Grójec. I tu mamy najlepszą odpowiedź na pytanie, dlaczego gravel? Dlatego, że też sobie poradzi. Nie ma problemu. Ten rower sprawdza się zarówno na asfalcie, na żwirze, na obitych leśnych duktach, no i oczywiście na czymś takim. O, bo gravel też jest stworzony właśnie do tego typu nawierzchni. Fajnie to wygląda. W drodze powrotnej przejeżdżam przez Baranów. Ten budynek to właśnie urząd gminy w Baranowie. I to właśnie w tych okolicach ma powstać centralny port komunikacyjny. Wyszło ponad 82 km, nie było mnie
dokładnie 4 godziny, ale czystej jazdy było nieco ponad 3. Dzięki za dziś i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki, cześć.